wymyśliłam zastosowanie uchwytu do kubków jako uchwytów na śmietnik. Co ty masz do powiedzenia na ten temat? Że potwierdza to tylko moją teorię, że da się w tym samochodzie funkcjonalnie kampować. A co to za samochód? Hyundai Coupe. Mamy bilety. Do skanowania jest kod QR. To wszystko i wchodzimy. Chodziło o poszukiwanie przygód na najwyższym poziomie, przynajmniej o najwyższej intensywności, to byłby pierwszy. Mieliśmy dylemat, czy kupić lornetkę przed chwilą,
za 35 funtów, ale myśleliśmy, że kubki nie będą drogie, a tymczasem kosztują 20 funtów. You win the barbecue at the Więc bottom. wydaliśmy 40 I funtów. think you win the knife set, you win that chest that comes with it. Niech się ustawi. Czas na podsumowanie. Ja zacznę od tego, że nie doceniłem faktu, że targi na wiosnę są bardziej popularne. Ze względu na to, że sezon się zaczyna i przedstawiają swoją ofertę. I że ktoś akurat na początku sezonu może zachcieć kupić coś bardziej niż na zimę. Chociaż dobrze, że przyjechaliśmy chyba w piątek, a nie jutro, bo jutro to chyba tam szpilki nie wciśniesz. Ja powiem, że w porównaniu, raczej no teraz było więcej tych wszystkich namiotów, biur turystycznych, domków letniskowych. Tego, czego nie ma w październiku. W październiku są tylko i wyłącznie campervany i przyczepy. Były może 2 kampery, które zrobiły na mnie wow, bo coś było nowszego, ale to nie było nic, co by przykuło moją uwagę. Renault weszło do gry, tak? Zaczęli częściej się obracać ku Renault. Brakuje mi w tych targach show, brakuje mi firm, które zajmują się typową, tak jak w Ameryce masz tego FU. Trzeba będzie wyciąć. Brakuje mi tych customowych rzeczy. Tak, bo wszystko w większości jest W takie większości jest po prostu wielkoseryjne, jeden że dostawca foteli, jeden dostawa, jeden tak, dostawca tak. Bo zabudów. popatrz, ceny są bardziej już przystępne, bo schodzą z cen, żeby Tak, średnia cena tych campervanów trochę spadła z uwagi na to, że rynek się coraz bardziej zapełnia. Adventure vanów prawie nie było, za to wymieniło się to z kilkoma pick-upami, które miały tą zabudowę. Adria jest zwycięzcą tegorocznej edycji na najlepszego producenta kamperów. I to w 2 magazynach został ogłoszony zwycięzcą. Nie tylko jakość, ale i zadowolenie klientów pod tym kątem. Doszliśmy do wniosku, że na jesieni w tym roku raczej chyba nie pojedziemy już, ale wiosenne targi zawsze będą widać obfitować w jakieś bardziej atrakcyjne oferty. Targi, w skrócie, targi były udane, tak, bardzo bogate oferty, chociaż nie najnowsze, nic tam super świeżego nie było, ale parę takich rodzynków się trafiło, tak. No też nie możesz powiedzieć, że nie było nowych tego, bo co roku producenci wystawiają jakiś tam nowy model, tylko że ten nowy model już dla nas nie jest na tyle atrakcyjny, bo też chyba przez to, że już kilka razy byliśmy, my szukamy nie tego, co oni wystawiają. oferują, no. No, może tak. Dobra, trzymajcie się, cześć.